W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na Koh Yayo Yai. Pokażemy Wam, co robiliśmy, gdzie spaliśmy i czy ta wyspa naprawdę jest tak rajska, jak wygląda na Instagramie. Zostańcie z nami do końca. Gdzie jesteśmy, Patryk? Koh Yayo. Całą tę podróż od A do Z zorganizowałam ja, więc Patryk generalnie często nie ma pojęcia, gdzie my jedziemy. Jesteśmy już na Koh Yayo Yai. Ten transport to był tak szybki, że jak oni pisali tam, że 15 minut się niby jedzie, to chyba mieli na myśli już razem z boardingiem i ze wszystkim, bo dosłownie chyba 5 minut płynęliśmy. No i tu od razu nas pan złapał, bo nie mieliśmy żadnego transferu załatwionego, to moja też wina, mogłam napisać do hotelu. No i powiedział, że 600 batów za 2 osoby, dużo, bo tam w Koh Yai mieliśmy po 200 batów łącznie, znaczy łącznie 200 batów, więc bardzo dużo. Dużo, niedużo, za tyle to pizzę można zjeść, nie? No właśnie. W każdym razie, no co, już zgodziliśmy się, próbowaliśmy przetarkować, ale jesteśmy w tym beznadziejni. Patryk próbował ostro, ale chyba tutaj oni wszyscy są rodziną, więc co z tego, że powiedzieliśmy, dobra, wybierzemy tego pana, jak ten pan powiedział też, że chce 600 i że nie ma targowania i koniec. Więc już trudno, no jedziemy, no byliśmy zdesperowani, bo mamy oczywiście standardowo pełno plecaków. No i tutaj mamy nasz pokój. Taki apartamencik, bardzo malutki. No i najlepszy w tym apartamencie jest balkon, o który bardzo dużo płaciłam. O nie, jakiś karaluch. Wyjebam mnie na balkon, mam tu spać ponoć. No i bardzo dobrze, dokładnie. Kraty są dobrze, że są kraty, bo bym spierdolił. Także balkonik klimatyczny, Nie naprawdę. przeszkadzaj mi. Jest lodóweczka, woda. Bardzo dużo pleśni na tej lodówce, bardzo dużo. No generalnie na ścianach nie ma pleśni, więc to jest najważniejsze, że tego nie będziemy wdychać. Tutaj mamy łóżeczko. Wchodzimy do łazienki. Łazienka wygląda tak. Nie najgorzej. Też znowu nie ma żadnego grzyba, Najlepiej też nie. więc całkiem Pokaż okej. łazienkę. Tak. No i tu mamy szafę. Szafa całkiem pomiestna. Będzie nam służyć na pewno. No i tyle. Telewizorek, lustereczko. Coś więcej do szczęścia potrzeba. No ten jedyny balkon jakby był lepszy, to byłoby super, no ale już trudno. My sobie już ustawiliśmy kamerkę i możemy wychodzić. Mamy plażę minutę od hotelu. Naprawdę bardzo, bardzo blisko. Może sobie tu coś zjemy albo gdzieś indziej zobaczymy. Pięknie to wygląda. O wiele bardziej nam się podoba tutaj niż na Koh Yayo Noi. Patryk już musi zamoczyć kopytka. No i tutaj patrzymy sobie na masaże, bo Patryk ma straszny ból pleców, więc chyba brakuje mu masażu. Więc możliwe, że tutaj sobie gdzieś wymasujemy się przy samym morzu. My tu sobie siądziemy z pięknym widokiem w knajpce. No i pierwszy obiad na Nopalatara Beach. Już po lunchu był przepyszny, był lekko taki ostry, ale nawet przeżyłam. W końcu znalazłam miejsce, gdzie cena kieliszka wina nie przekracza 200 batów, więc też jestem zadowolona. Całą moją wiedzę praktycznie brałam albo z czatu GPT, albo z vlogów. I na wszystkich tych vlogach mówili, że trzeba mieć $100, że tylko takie wymieniają po dobrym kursie. Nieprawda. Znaczy nie do końca prawda. Rzeczywiście te niższe dolary mają gorszy kurs, ale praktycznie każdy kantor ma dokładnie ten sam kurs na $100 i na $50. Więc nieważne, czy macie 100 czy 50, oba będą mieć takie same kursy, więc oczywiście te niższe lepiej jakby nie wymieniać, bo mają gorszy kurs, ale naprawdę jeżeli macie 100 albo 50, to już będzie ok, więc nie trzeba się ograniczać do tych $100. Generalnie ja specjalnie po te $100 jechałam jakieś 30 km od Krakowa, żeby kupić i to dosłownie udało mi się tak fartem, bo akurat ktoś przyleciał z USA i wymienił i dlatego mi się udało taką większą kwotę wymienić, ale tak to by nie udało mi się tego zrobić, bo w Krakowie nigdzie nie mieli tych $100,
A jak mieli, to na przykład mieli, nie wiem, $300. No to dla nas to było bardzo, bardzo mało. Staraliśmy się wziąć jak najwięcej gotówki ze sobą, żeby tutaj jak najmniej wyjmować. Tak samo mamy tutaj Revoluta, ale Revolut też ma jakiś tam limit wypłat, więc generalnie będziemy starać się co miesiąc wydawać, wyjmować maksimum, co możemy wyciągnąć. Ja w swoim banku, mam w ING, udało mi się też ogarnąć taki pakiet, płacicie 35 zł za miesiąc, gdzie się ma te wypłaty z bankomatów za darmo na całym świecie. Wiadomo, ta prowizja, która jest zaliczana tutaj lokalnie, ona tak czy tak będzie, ale podobno w ING wystarczy kupić ten pakiet i nie ma żadnej takiej prowizji z ich strony, bo jeżeli się tego nie włączy, tego pakietu, to prowizja to jest 5% kwoty, którą wyjmujecie, więc całkiem sporo. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona z ING Banku. Patryk ma w PKO i uważam, że jest o wiele gorszym bankiem. Ale ten ING naprawdę daje radę. Zobaczymy. Jeszcze nie włączam tego pakietu, bo jeszcze mi nie był potrzebny. Ale na pewno w końcu przyjdzie taki moment, że już nam się skończy ta gotówka i będziemy musieli zacząć wyjmować te pieniądze z bankomatu, więc też będę Wam dawać na bieżąco znać, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. A tak jeszcze chciałam dodać, generalnie tutaj dojechaliśmy dosłownie do naszego hotelu i wyobraźcie sobie, że tutaj kilogram prania kosztuje 90 batów. Strasznie dużo. Nawet na Phuket, gdzie jest bardzo, bardzo turystyczne miejsce, pranie kosztowało chyba 60 batów, a z prasowaniem 80 batów, więc tutaj na pewno prania nie będziemy robić, to jest 100%. No i generalnie każdy zachód słońca nasz wygląda tak właśnie. Także jeżeli myślicie, że my sobie tutaj spędzamy romantycznie czas, to tak nie jest. Tutaj zapłaciliśmy sporo, 1250 batów, ale było warte. Słuchajcie, ja nie wiem, o co chodzi, ale za każdym razem jak do nich mówię sawadika, to oni po prostu do mnie tak mnie wyśmiewają. Może się powinnam poduczyć tego tajskiego jednak. Patryk sobie tutaj zażyczył takie ham and cheese roti za 80 batów. No i my już próbujemy ogarnąć sobie skuter, bo potrzebujemy go na jutro. Braliśmy roti, wygląda pysznie. Nie zjesz, dopóki nie nagrasz skutera. Nagrasz, ja będę trzymał. Nie, ty nagrasz. Jak stoję. O Boże, to roti z szynką i serem. To jest tak pyszne, że jest nawet lepsze niż te tosty z 7-Eleven, są zajebiste. Orgazm. O ja, idziemy do takiego supermarketu ekskluzywnego, to nie jest 7-Eleven, tylko prawdziwy, ekskluzywny supermarket. Pokażę wam. Takie duże. Dzień dobry, dzisiaj jest dzień 16 naszej azjatyckiej podróży. Jesteśmy na Koh Yai i dzisiaj zaczęliśmy dzień dość wcześnie, zaczynając od tego, że obudziła nas chyba o 5 rano modlitwa muzułmańska i musieliśmy się modlić. Następnie wstaliśmy około chyba 6:30, zaczęliśmy się przygotowywać, ale Patrykowi zawsze zajmuje to tyle czasu, że spokojnie mogłam jeszcze spać pół godziny albo godzinę, bo dla niego spakowanie sprzętów i zrobienie swojej fryzury zajmuje bardzo dużo czasu. W każdym razie jedziemy sobie na taki sandbar. Zobaczymy, czy się uda to jakby zobaczyć, no bo mieliśmy ściągnąć aplikację, Patryk nie mógł znaleźć tej aplikacji, więc jedziemy trochę w ciemno. Oczywiście ChatGPT nie chciał mi tego powiedzieć, jak to się nazywa, ale znalazłam sobie w moim przewodniku, który jest po prostu świetny. Zaznaczam sobie w nim wszystko, co już zwiedziliśmy. Lamb Hut Beach. Kupiliśmy 2 tosty, jeden z kurczakiem, jeden ze szpinakiem. Tak? 2 tylko kupiliśmy? 3 tosty i jeden typowy z serem. Coca-Colę. Pepsi. Takiej wielkości, Pepsi. No i moje probiotyczki, które są naprawdę niezawodne, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć problem z brzuchem, to jest świetne. I woda. I za wszystko zapłaciłam 178 batów. I jeszcze
No. I jeszcze była tak miła, że nakarmiła żula spod sklepu. Dziękuję bardzo. If you ask me about the best thing in Thailand, no doubts, that's 7-Eleven. Isn't it, honey? Yes. You look lovely today. Thank you. Beautiful hat. Thank you, sir. Kopung krab. Kopkunka. Kubka? Jesteśmy na miejscu. Pięknie, tutaj w ogóle nie ma ludzi, a normalnie to jest pełno ludzi. Tutaj już Państwo schodzą, więc będziemy mieć go tylko i wyłącznie dla siebie. Polecamy w takim razie na pewno wyjechać mega wcześnie. My i tak już jesteśmy późno, bo jest 9, ale tak jak mówię, jest pusto i to jest mega fajne. Oczywiście czekam na Patryka, aż zrobi wszystkie możliwe zdjęcia po drodze i nagrania. Standard. Nie zapowiada się, żebyśmy jakoś tutaj stąd szybko pojechali, bo Patryk oczywiście chce w każdym dronem polatać tutaj możliwym, jaki ma, ale na szczęście szukaliśmy pana. Właśnie ma dzisiaj dzień wolny. Powiedział, że dla nas może zrobić kokonata, więc zamówiliśmy 2. No i będziemy sobie tutaj siedzieć na takich leżaczkach. Prześliczne miejsce, naprawdę. Tak można żyć. Kokonacik. Wariacik, kokonacik. Cały pierdolony. Byłam pewna, że tego nie będę lubiała, bo ja nienawidzę kokosu, oprócz Malibu. Ale tak też to lubię, to jest pyszne, to nie smakuje jak kokos, więc pycha. Słuchajcie, jechaliśmy właśnie na obiad i złapaliśmy kapcia w skuterze. Najgorzej. Jeszcze wiecie, w ogóle nie płaciliśmy depozytu ani nic. Ciekawe, czy nas za to policzą i jak coś to ile. Ale pech, kurczę, po prostu taki dobry dzień był. Ale to Patryka wina, bo mieliśmy jechać na lunch prosto. Ja tam chciałam jechać, a Patryk mówi, chociaż tutaj zobaczymy. I w pewnym momencie taka była, jakby takie wyżrzenie i po prostu nas tak trzasło trochę. Patryk nie zauważył. I wydaje mi się, że na tym właśnie to zrobiliśmy. No i kurde, lipa, straszna lipa. Pierwszy kapeć na naszym wyjeździe. Mam nadzieję, że już ostatni. No to będziemy płacić najwyżej. No i słuchajcie, udało się bez większych problemów. Nawet nas nie policzyli za to. Po prostu powiedzieli, że wymienią nam skuter bez problemu. Mamy teraz Scoopy'ego. Ja kocham Scoopy, bo tamte są takie męskie, a te są takie Scoopy. To jest taki damski skuter, idealny dla Patryczka. Thank you. Tak wygląda. No i super, bez problemu. Prawda jest taka, że tak zapierdoliłem ochopa, że się nie dziwię, że pękła opona. Natomiast nie widziałem żadnej dziury na nim, więc jakby nie jest nasza wina. Ja powiedziałem, że przepraszam i wszystko. To nie jest tak, że się, nie wiem, zacząłem kłócić czy coś. Natomiast ona nie chciała nic od nas totalnie. Powiedziała tylko od razu exchange, no i to da exchange. Jeszcze powiedziała ci, że możemy wrócić wieczorem po ten nasz, bo wymienią oponę. Tak. W każdym razie jesteśmy w knajpce. Together Restaurant. Tutaj danka, takie normalnie spring rolls, czyli 95 do 150 najdrożej. Sweet and sour na przykład 150 batów. No i tutaj zapłaciliśmy 805 batów za nasz obiad, czyli mieliśmy 3 dania plus pizza, plus 2 piwka i winko. Gdzie idziesz? Tu jest St. Beach. Tak się wchodzi na tą plażę. Troszkę brudno, ale tak minimalnie. O, jest bar, zajebiście. Z tak pięknym przywitaniem się nie spotkałam tutaj, że fajnie po prostu mnie przytuliła na wejściu, dałam takiego kwiatuszka słodkiego. Od razu mi poprawiła humor, bo miałam trochę zły humor jadąc tutaj. No ale od razu jak ten uśmiech się słyszy, bo się nie lubię.
Przyjechaliśmy na Loczak Beach. No i zobaczymy, chyba sobie tu siądziemy na chwilę, ale bardzo możliwe, że wrócimy do naszej plaży nie ma bliżej. szału, jest syf, brud, ubóstwo. No, niestety sporo tutaj syfu jest, jak widzicie. I tak samo, jak się przejdzie tutaj, to niestety bardzo, bardzo dużo syfu. Butelki porozrzucane i tak dalej. Może w miarę takie. Wydaje się być dosyć czyste. O. No ładnie to wygląda tutaj. Jest huśtaweczka. Leżaczki. I całkiem spoko. Jak sobie jeździliśmy tutaj przy tej wiosce, to bardzo dużo dzieci do nas machało. Takie to słodkie było, takie kochane są te dzieci. Naprawdę. A te kwiatki, co widzicie w moich włosach, to pani z baru cały czas do mnie przychodziła i mówiła, o, you're so pretty, you're so pretty. I mi cały czas dawała kwiatki do włosów, więc i cholerę tych kwiatków, że tak mi spadły. No nie, złamał się. Także znowu bardzo, bardzo mili ludzie. Tacy kochani, naprawdę. Można by poleżeć nawet na tej plaży. Rzeczywiście pusto, no praktycznie no, tylko jedna parka była. No ale to jest taki straszny bałagan już na samym końcu tej plaży. Butelki porozrzucane, wszystkie możliwe śmieci. No to tak troszkę burzy nastrój plaży. Ale generalnie z tej strony jak się patrzy, to już jest o wiele, wiele ładniej. Kolacyjce poszliśmy sobie do takiego baru, nazywa się Gypsy Bar. Super, ma bardzo, bardzo dobre opinie, ma 4,9 gwiazdek i generalnie za 2 drinki, czyli podwójny rum and coke i podwójne Malibu z sokiem ananasowym zapłaciliśmy 360 batów, więc naprawdę bardzo, bardzo spoko. No i jest przy samym morzu z takimi leżaczkami. Dzień dobry, w dniu 17 naszej azjatyckiej przygody. Dzisiaj myśleliśmy, że pójdziemy sobie na roti na śniadanko, bo nam bardzo smakowało i to dosłownie nasz ostatni dzień na Kopiały Jaja, wręcz ostatnie godziny, albo 2 godziny ostatnie. No i myśleliśmy, że sobie zjemy roti na śniadanko, ale niestety nie udało się. Okazało się, że jest zamknięte, więc bardzo nas to rozczarowało. No i tutaj mało bardzo knajpek jest ze śniadaniami. Ale też mamy ograniczony czas, nie możemy jakoś na to było daleko do restauracji, no bo musimy wracać do hotelu i na port. Więc Patryk sobie kupił jedzonko, łącznie to wyszło na 60 batów. Oczywiście Patryk nie wie, co to jest. Wiemy na pewno, że ma kurczaka, a drugie, tak jak kulki. Słodkie to jest jakieś nadzienie. Jakieś słodkie takie kulki, nadzienie, może to jest chyba 2. Jak dla mnie one wyglądają jak kulki z Daxum Dates po angielsku, po polsku. Nie, dates. Czekam aż Patryk zje, to może troszkę ciekawostek odnośnie tej wyspy. Więc to jest oczywiście siostrzana wyspa Koh Rao-Noi, jest o wiele większa i według nas o wiele piękniejsza. Jest ona położona oczywiście znowu pomiędzy Phuket a Krabi, podobnie jak Koh Rao-Noi. Ma ona wciąż taki dość autentyczny klimat, ma o wiele mniej turystów. Około 90% mieszkańców to Tajowie wyznania islamskiego, więc raczej tutaj zamiast buddyjskich świątyń znajdziecie bardziej meczety. No i tak jak Wam wspominałam już wcześniej, ten meczet może Was obudzić z samego rana modlitwą. Na tej wyspie, zarówno jak i na Koh Rao-Noi, nie znajdziecie graba. Raczej są te takie typowe pick-upy, takie vany z ławeczkami na tyle. Generalnie najlepiej wypożyczyć sobie skuter tutaj. My wypożyczyliśmy skuter za 200 batów. Nikt nas nie prosił o depozyt, o nic, tak naprawdę nawet o paszport nas nie pytali. I po prostu objechać tą wyspę, bo ona jest naprawdę tak łatwa do objechania w całości, że jeden dzień zupełnie wystarczy. Tutaj też bardzo dużo bawołów. My spotkaliśmy je na swojej drodze. Niestety nam nie przechodziły drogi, ale rzeczywiście ich było dużo i można było je zobaczyć.
Myślę, że takim punktem najbardziej znanym na Koh Phi jest Lam Hat Beach, czyli ten sandbar, który pojawia się przy odpływie i który znika przy przypływie. Generalnie oryginalnym planie było tak, że mieliśmy dzisiaj popłynąć do Krabi, stamtąd mieliśmy wypuścić samochód, pojechać do Khao Sok, przespać się tam jedną noc i potem przejechać troszkę dalej do tego lake'u, gdzie mamy nasze domki na wodzie na 2 dni i zostawić tam samochód. Ale niestety okazało się, że samochodu nam nie mogli wypożyczyć. Prawdopodobnie domyślam się powiedzieć, że nie mają żadnego dostępnego auta. Wydaje mi się, że bardziej chodziło o to, że nie opłacało mi się na jeden dzień wypożyczyć nam auta, żebyśmy jeszcze oddawali go gdzieś indziej, więc w ogóle to było dla nich bez sensu. Myślę, że jakbyśmy wypożyczali go na kilka dni albo na tydzień, to by im się to opłacało. Więc uznałam, że dobra, bez sensu wypożyczać to auto. I uznałam, że pojedziemy po prostu minivanem. Ten minivan chyba kosztował nas 43 euro za 2 osoby. I napisałam do pana na bookingu, że chciałabym, czy mógłby mi zorganizować transfer z tego domku na ten port, gdzie mamy te domki gdzie mamy wyjazd łodzi na te domki na wodzie. I pan mi powiedział, że jasne, nie ma problemu, cena takiej taksówki to 1600 zł, 1600 batów. I ja po prostu odpisałam może, czy jest poważne, że to jest tak drogo, że ja za taksówkę z Krabi do tego portu płacę 1200, a oni chcą z tak małej odległości, to też godzinę się jedzie, ale no jest o wiele bliżej, są aż 1600 zł, więc napisałam mu, że to jest bez sensu. A on mi bardzo niemiło odpisał, że on nie jest tutaj od tego, żeby rezerwować transfery dla gości, że jak wolę sobie jeździć Grabem, to sobie mogę jeździć Grabem i tak dalej. No generalnie był bardzo, bardzo niemiły. Pierwszy raz się spotkałam z kimś niemiłym tutaj, więc po prostu uznałam, że dosłownie było dzień po bezpłatnym odwołaniu rezerwacji, więc po prostu napisałam mu, że wydaje mi się, że po prostu dla nas będzie łatwiej odwołać ten hotel i trudno i sobie przyjechać prosto z Krabi. No i poprosiłam tam booking o bezpłatne odwołanie tej rezerwacji. I odwołał mi to, ale powiedział, że tak nie powinnam robić, że nie powinno się tak odwoływać z dnia na dzień rezerwacji czy takiego. No trudno, ja to zrobiłam, miał jeszcze chyba 6 dni przed, nie podobało mi się to, jak nas traktował i jakbym musiała zapłacić, to też bym zapłaciła, bo to chyba wyszło 100 czy 120 zł, ale dosłownie byłam jeden dzień po tym terminie, gdzie jeszcze miałam bezpłatne odwołanie tej rezerwacji, więc udało mi się to odwołać. Ja już o tym zapomniałam, już mam go gdzieś. Ale tak mówię na przyszłość, taką mieliśmy sytuację i generalnie postanowiliśmy dzisiaj sobie po prostu popłynąć do Krabi, tak jak mieliśmy, bo już mieliśmy już kupiony ten bilet. Tutaj sobie zarezerwowaliśmy hotel w Krabi, z którego jest pick-up przeferbowana. Już siedzimy w porcie i czekamy na tą motorówkę. Zawsze jesteśmy tak strasznie wcześnie na te wszystkie łodzie. Chyba musimy zacząć przyjeżdżać tak na styk, albo no nie wiem, tak może 20 minut wcześniej, bo jesteśmy prawie zawsze godzinę wcześniej i tutaj po prostu siedzimy, a w szczególności na takich małych portach nie ma dużo ludzi, więc tak naprawdę długo się siedzi. Takie podsumowanie Koh Yao Yai bardzo mi się podobało, o wiele ładniejsza jest niż Koh Yao Noi. Mogłabym tu wrócić, ale znowu to jest bardzo spokojnie, bardzo mało turystów. Patryk, jak Ci się podobało? Bardzo ładnie, ale nic nie nagrałem. Strasznie się tej rozleniwiliśmy. Praktycznie nic nie robiliśmy. Może też przez to, że mieliśmy taki pokój, który nam trochę... Nie chciało nam się w ogóle siedzieć w pokoju, więc nic nie robiliśmy. Widzieliście na pewno już, jaki mamy pokój, jaki mieliśmy pokój, ale generalnie nie był zły. Był bardzo dobrej lokalizacji, bardzo blisko plaży, miał ciepłą wodę, był czysty, no oprócz tego właśnie tej pleśni. Oprócz tego, że urwała się sławka od prysznica, roztargała się kołdra, albo raczej prześcieradło. Ty go I oprócz roztargałeś. tego, że przy samym wyjściu okazało się, że nasz zamek można było otworzyć wykałaczką. Ogólnie polecamy. No, to takie drobne szczegóły, o których już nie musielibyśmy Nikt mówić. nie kradnie, bo specjalnie zostawiliśmy uchylone drzwi ze sprzętem w środku na parę godzin.
Bo ty nie sprawdziłeś i źle zamknąłeś. To się wytnie, natomiast jakby ludzie są ufni, tylko no, hotel jest jak jest. No, i tyle. Ale był w dobrej lokalizacji. I tutaj też oczywiście bardzo nam się przydała ta kamerka nasza, która naprawdę monitorowaliśmy wszystko, więc mogliśmy cały czas widzieć, czy ktoś wchodzi, czy ktoś nie wchodzi. I dodatkowo też kłódki na te bagaże. Naprawdę uważam, że świetnie nas przygotowałam na ten Ja wyjazd. myślę, że musisz teraz tutaj pokazać to nagranie z kamery, jak weszliśmy z tą miną. Trzeba je ściągnąć, No, nie? trzeba je ściągnąć. Jak się uda, to ściągnę. Płyniemy teraz na Krabi, dokładnie do Aonang. Już sprawdziliśmy, czy są jakieś night markety, bo jesteśmy tego spragnieni i chciałabym dzisiaj... Cywilizacji. Tak. I chciałabym dzisiaj w szczególności znaleźć jakiś większy sklep z kosmetykami. Mam nadzieję, że będzie Watson i będzie w miarę blisko. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy byliście na którekolwiek z tych wysp, które my już odwiedziliśmy, czy to Koh Lanta, czy Koh Yai, czy Koh Yai. I czy wam się podobało? Czy macie takie same odczucia jak my, czy może inne?